Hej drodzy uczniowie, jesteście tam, słuchacie nas, widzimy się, mam nadzieję, że tak. Przed nami język angielski, lekcja z panią Aleksandrą Kowalską i uwaga, na tej lekcji pani Ola pokaże swoją mocną stronę i nie będzie to język angielski do końca, chociaż w angielskim też jest dobra, prawda pani Olu? Tak, ja po prostu teraz, słuchajcie, zaraz już tutaj cała podskakuję, bo będzie znowu o jedzeniu, a jak wiadomo, jedzenie uwielbiam, gotowanie uwielbiam i zamierzam Was, że tak powiem, troszeczkę lepiej z tego tematu przygotować, także będzie o posiłkach i przygotowywaniu. Dodajmy, że pani Aleksandra jest dietetyczką. Też. Hello guys, I'm very excited to see you again because now I'm going to talk about something what I love. I love cooking and I love making meals and I like talking about food and I like eating. But I've got a golden rule. Słuchajcie, mam złotą zasadę, bo ja kocham gotować, lubię też jeść, ale zawsze staram się gotować w taki sposób, żeby to smakowało innym i żeby mi zjedli bardzo dużo, żebym nie musiała za bardzo przytyć, bo inaczej byłabym po prostu stracona. Mam nadzieję, że jakoś mi się udaje trzymać w formie jeszcze dzięki ćwiczeniom. Zachęcam Was, żebyście się ruszali i zdrowo jedli i przechodzimy już do jedzenia po angielsku. So, let's talk about meals and their preparation. So, as I told you, I'm a huge fan of eating, I'm a huge fan of cuisine, and I think everybody likes to eat. Maybe at one point of your lives you will decide to cook for your partners and you will have some idea because your partners will be, for example, English or from other countries, and you will be able to explain how to cook something in English. Okay, so let's start with this. Okay, so first of all, let's talk about the meals of the day, the meals that we eat during the day. Zerknijmy sobie na posiłki, jakie jemy, bo my po polsku to mamy tak: śniadanie, obiad, kolacja. No dobra, jeszcze jest podwieczorek i drugie śniadanie, a po angielsku mamy tak: breakfast, you eat breakfast in the morning, usually at home. Then you can have brunch. Brunch is like a mix between breakfast and lunch. So if you don't have time for breakfast in the morning, you have like late breakfast. It's often called brunch. Then we've got lunch, which is like an early dinner at about 12 or 1 p.m. So it's quite early by Polish standard. Then at 5 or 6 p.m. we've got dinner, which is actually obiad in Polish. And then we can have tea, which is after dinner, czyli podwieczorek. And the last thing is supper, czyli kolacja. So supper is usually sandwiches in Poland, right? But we can also have some snacks during the day, which are little things that we eat. Some people choose something unhealthy, like crisps. Some people choose fruit. Some people choose vegetables. So these are snacks, okay? Przekąski. So now, tell me, what do you typically have for breakfast? What's your typical breakfast? My typical breakfast is usually oats, rolled oats with some fruit and some plant-based milk and some yogurt. Ja zazwyczaj jadam owsiankę. Owsianka po angielsku to porridge, natomiast to jest cała nazwa potrawy, a płatki owsiane to są po prostu oats, a błyskawiczne rolled oats. What do you usually have for lunch? Well, actually, I do have lunch. Because I'm very concerned about eating very regularly, so every few hours. And for lunch, I usually have salad. Ja zazwyczaj jadam sałatkę na lunch. For dinner, I usually have like a proper meal with some carbohydrates, like some pasta or some groats or some rice, then some meat or fish or some plant-based protein, and a lot of fruit and vegetables. Then, and sometimes a soup. What do you have as a snack? Me, usually as a snack, I have celery. Ja zazwyczaj jako przekąski jadam celery with hummus, but I also like nuts and fruit, and sometimes I even drink cocktails during the day just to make myself feel better. If I feel like I want to eat something sweet, I have a cocktail with banana and it's sweet. What do you have as a dessert? I love sweet things, but I tend not to use sugar. Ja lubię, słuchajcie, słodycze, ale staram się nie używać do tego cukru, tylko słodzić je bardziej naturalnie. So, my favorite dessert, I think, would be nice cream, peanut nice cream, czyli takie lody z masła orzechowego. I one też sobie nie mają cukru, bo mają po prostu banana, czyli to jest zamrożone masło orzechowe, zblendowane z jogurtem na przykład i wrzucone w takie, wiecie, foremki do lodów.
że można sobie to zjeść jako deser i to jest pyszne, polecam. Okay, and now let's look at the meals vocabulary, because you need to know how to prepare things, and you need to know what words to use when you talk about meals. So the first word I want you to know is a starter. When you go to a restaurant, they offer you starter. Starter is the first thing you will eat in your restaurant. It can be a soup, or it can be a salad, or it can be garlic bread. Starter to po prostu przystawka i to jest pierwsza rzecz, którą możemy zjeść w restauracji. To może być na przykład zupa, albo sałatka, albo pieczywo czosnkowe. Jest mnóstwo opcji. Then you can have the main course, czyli danie główne. Then a side. So usually for the main course you need a side like vegetables, right? Or some people choose chips, and that's also a thing. Side to jest tak jakby ten dodatek, który sobie wybierzemy do tego naszego dania głównego. Dessert, that's obvious. Menu, that's the word which we use to describe the list of dishes available in a restaurant. Menu to menu, po angielsku tak się to wymawia, bo oni mają troszeczkę problem z tym francusko brzmiącym słowem. So on the menu you have a list of dishes. To jest po prostu lista potraw dostępnych w danej restauracji. Recipe. That's kind of a written account how to make something, how to cook something. To jest po prostu przepis, ok? Recipe, czyli przepis. Ingredients. If you have a recipe, you need to have a list of ingredients. Ingredients to są składniki. And those are important words when you talk about making a meal. And before you eat something, you usually have to lay the table, czyli nakryć do stołu, and after you eat something, you have to clean the table, czyli posprzątać ze stołu. Okay, but you can go back to these words later. Okay, so let's talk about recipes. What words can you use in a recipe? First of all, cut, which is ciąć, like simply, put something into pieces. Slice, which means ciąć na plasterki, another important word. Chop, siekać, so you cut it into small pieces, quite regular. Cook, gotować, that's a general term, because you can also have the word boil, which means gotować w wodzie, like you can boil eggs or you can boil water for tea. Stew, which means tak jakby dusić, right? So you cook it for a long time. Steam, gotować na parze. Roast, czyli piec na ruszcie. Bake, piec, ale wszystkie rzeczy ciastowe, czyli you can bake cake, you can bake bread. Grill, czyli grillować i mam nadzieję, że wiecie, że prawie wszystko się da ugrillować. Mix, mieszać. Stir, też mieszać. I spójrzcie na te dwa słówka, jaka jest między nimi różnica. Otóż mix to mieszamy różne składniki ze sobą, tak? A stir to możemy na przykład wykonać, jeżeli gotujemy zupę. So when you cook a soup, when you're cooking a soup, you have to stir it so it doesn't get stuck to the sides of the pot, tak? Żeby po prostu nam się nie przykleiła do ścianek garnka. Add, when you add something, you put something extra. You can add salt, you can add pepper, you can add some ingredients, czyli po prostu dodawać. Pour. When you have a liquid like water or like juice, you can pour it into a pot, right? Nalewać. Grate. When you make pizza, you need to grate cheese. Grating means making kind of slicing, cutting into small pieces. Po prostu to jest ścierać na tarce. Grate. Sprinkle. You can sprinkle your food with, for example, breadcrumbs, okay, or with coconut shreds, or you can sprinkle it with lemon juice. Sprinkle to znaczy posypać albo polać kropelkami takimi malutkimi. Nie mamy takiego słowa chyba po polsku. Peel. Obierać. Roll. Okay, you roll the pastry for a pizza. To jest wałkować, or for pierogi. And then you serve a meal. Podawać, or you can fry things, usmażyć. Uznałam, że to fry to jest całkiem proste słowo, powinniście je pamiętać i dlatego wylądowało na końcu. No i przejdźmy sobie do narzędzi, które w kuchni możemy znaleźć. So the first one is a knife, and you use a knife for cutting, for chopping, for slicing. I've got a new knife, Santoku knife, which is really, really, really sharp. I just cut myself today. I don't know if you can see what I've cut myself. Okay, and I was bleeding today. Then another thing is a whisk. A whisk is used to make, for example, to beat the eggs, right? Na przykład możemy tego użyć, to jest ubijaczka albo trzepaczka. Trzepaczka, na to mówiła moja babcia, służy do ubijania piany. Then, this is the grater, which we use to grate cheese.
This is a peeler. Actually, this is something I must have at home. I can't live without a peeler. Ja nie potrafię żyć bez obieraczki. To tak ułatwia życie, że nie wiem, a pozwala nam też zaoszczędzić, że tak powiem, swoje palce, bo jednak nie dotykamy tak blisko ostrza, jak używając noża przy obieraniu. Then, this is called a rolling pin, wałek do ciasta. This is called a tin opener, but you can also have a bottle opener. To jest otwieracz do puszek, ale możecie też mieć otwieracz do butelek i jak zobaczycie dokładnie na ten obrazek, to tam też taki element, który służy do otwierania butelek jest, więc to jest po prostu opener, otwieracz. This is something I couldn't remember like when I was a teenager. Nie mogłam tego słowa zapamiętać, ale już teraz pamiętam. It's a sieve and you use it to sift flour, for example. Czyli to jest sito i używamy go do przesiewania różnych rzeczy. This is a pot or a cooking pot. This is a frying pan that you probably have at home and sometimes use it. This is an oven, right? And next to this oven you can see microwave oven, which we also use. This is a fork, which we use to eat, for example, pasta. This is a spoon. We can have tablespoons and teaspoons. Tablespoons are bigger spoons, teaspoons are smaller spoons. Spoons are to eat or drink kind of liquid things like soup or tea, right? Or maybe some kind of sauce. Okay, and now I've got a task for you. No i teraz mam dla Was zadanie. To zadanie jest, słuchajcie, z informatora. My już kiedyś to zadanie widzieliśmy. Tutaj trzeba przeczytać tekst, w którym macie przepis. Tam jest i lista składników, i jak coś należy zrobić. I potem trzeba będzie uzupełnić e-maila w języku polskim. Ok? Dobra. To może Wam przeczytam. List of ingredients to bake the cake: 200 grams of butter, 200 grams of sugar, vanilla essence, 4 eggs, 200 grams of flour. To make the filling, a jar of raspberry jam, buttercream, mix 85 grams of butter with 175 grams of icing sugar. Okay? And how to make the cake. Prepare the ingredients from the box above. In a bowl, first mix together the butter and sugar, then add some vanilla essence, beat in the eggs one at a time, and finally add the flour. Take out 2 baking tins and put half of the mixture in one tin and the rest in the other. Bake for half an hour at 170 degrees Celsius. Cool the cake and then put buttercream and raspberry jam between 2 layers of the cake. Okay? And let's look at the task i zerknijmy na zadanie. Trzeba uzupełnić informacje, mam nadzieję, że coś pamiętacie. Tomku, chciałeś upiec ciasto, żeby zaskoczyć rodziców. Przesyłam Ci przepis na Victoria Sponge. Jest bardzo prosty. Najpierw wszystkie składniki trzeba wymieszać, tylko pamiętaj, żeby dodać na końcu. No i pamiętacie, co tam trzeba było dodać na końcu? Mąkę. Potem masę dzielimy na 2 części i pieczemy je przez, ja dokładnie pamiętam, ile to było czasu, 30 minut. Być może Wy musielibyście zerknąć jeszcze raz, ale ten tekst jest dostępny. W tym czasie trzeba przygotować krem z masła i cukru pudru. Kiedy ciasto jest gotowe i wystudzone, przekładamy je tym kremem oraz, i tu uwaga, żebyście nie zrobili błędu, bo tam było dokładnie podane jakim dżemem i kremem, a mianowicie dżemem malinowym. Ale oczywiście możesz użyć też innego, jeśli wolisz, daj znać, jak Ci wyszło. No i macie przykład zadania, które możecie spotkać na egzaminie, w tym tekście, który mieliście zanalizować, było bardzo, bardzo dużo słówek, o których ja dzisiaj mówiłam. No i zerknijmy sobie jeszcze na wyrażenia, które możemy usłyszeć w restauracji, bo to też jest ważne. Okay. I'd like to book a table for 2, please. Chciałbym zarezerwować stolik dla 2 osób i to oczywiście może powiedzieć klient, prawda? Można też oczywiście zmienić ilość osób i powiedzieć I'd like to book a table for 5, tak? Are you ready to order? Czy jest Pan gotowy? Czy są Państwo? Czy jest Pani gotowa zamówić? I to typowo mówi do nas kelner już po podaniu nam menu i daniu nam troszeczkę czasu, żebyśmy się zastanowili. I'd like soup for my starter, czyli wybieram zupę jako przystawkę. Okay? Można też powiedzieć I'm not ready yet, I need a moment, oczywiście. Could you tell me what the dish of the day is? Czy może mi Pan powiedzieć, jaka jest potrawa dnia? I to oczywiście może paść takie pytanie od klienta i fajnie je znać. Would you like anything to drink? Czy chciałby Pan coś do picia? To oczywiście zapyta nas kelner, albo czy chciałaby Pani, czy chcieliby Państwo? Do you take milk in your coffee? Czy dodaje Pan mleka do kawy? How was your chicken? Jak smakował kurczak? No i na to pytanie moglibyśmy podpowiedzieć it was delicious albo I didn't like it.
Can I have the bill, please? I to mówi klient. Czy mogę prosić o rachunek? Jeszcze moglibyśmy tutaj powiedzieć, że I'd like to leave a tip. Chciałbym zostawić napiwek. Ale to są już takie dodatkowe rzeczy. Słuchajcie, dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Gdybyście mieli jakieś pomysły albo prośby, co na tych lekcjach zrealizować, dajcie nam znać. I zapraszam do subowania, dania suba Kujawsko-Pomorskiej e-szkole i śledźcie nas. Hejka! To była jak zawsze ekspresowa lekcja języka angielskiego. Jeśli coś Wam umknęło, jeśli czegoś nie zrozumieliście, zatrzymajcie, posłuchajcie w wolniejszym tempie. Chyba nie można, można w szybszym tempie, ale tego już nie polecamy. Dziękuję Wam.